Tajna Inwazja, odcinek drugi, czyli Obietnice, kontynuuje jak najbardziej fabułę z jedynki, no i oczywiście chciałbym powiedzieć, że zaczynamy zaraz potem, nie, ale jest malutka, delikatna przerwa i dzieje się dużo więcej. Nie będę zdradzał fabuły, nie ma, wydaje mi się, potrzeby. No jest zaskoczenie, naprawdę jest zaskoczenie, ponieważ to jest film, no cały czas w MCU, w świecie Marvela, ale coraz mniej właściwie on jest superbohaterski, bo nic się tutaj nie dzieje, mimo że pojawiają się pewne osoby, które znamy oczywiście ze świata MCU i nie mówię tylko tutaj i wyłącznie o Nicku Fury, wiadomo, że pojawiają się też i inne postacie. Kto obejrzysz, sam będziesz wiedzieć dokładnie, ale rozdarty jestem, naprawdę jestem rozdarty, ponieważ Nick Fury, którego dostajemy w tym serialu, to naprawdę dopiero 2 odcinki, jeszcze zostało 4, bo to jest miniserial 6-odcinkowy. No i jestem troszeczkę, jak już mówiłem wcześniej, rozdarty, ponieważ dla mnie do tej pory to Nick Fury to był twardziel, no nie było, naprawdę nie było szansy, żeby z jakiejkolwiek sytuacji, wiesz, jego wrzucasz w klatce na dno rowu mariańskiego, tam jest 5000 rekinów, a on cały czas wychodzi normalnie, mając tylko i wyłącznie łyżeczkę do herbaty, MacGyver, więc to był dla mnie taki facet, a w tym momencie okazuje się, że no Nick Fury to też jest człowiek, on też ma słabe strony, on też w pewien sposób, no ulega różnego rodzaju emocjom i domyślam się, że no, to jest założenie jak najbardziej celowe i tak to miało rzeczywiście być, ale może zacznę na początek od plusów. Fabuła. Rzeczywiście ten serial jest, no, fabuła jest najważniejsza. Nie to, że efekty specjalne, czy że wybuchy, pościgi. Nie tym razem. Rzeczywiście nie tym razem. Zresztą przy okazji zeszłego odcinka zastanawiałem się, czy fabuła będzie dyktowała długość odcinka. I rzeczywiście tak jest. Kevin Feige potwierdził, że nie wszystkie odcinki będą miały, powiedzmy tam 57 minut, godzinę. Niektóre będą krótsze. Czyli krótko mówiąc, fabuła będzie dyktowała jak długi jest odcinek i to mi się bardzo podoba. Po drugie, postaci w tym filmie, czy tam postacie, jak to woli, w tym filmie, w tym serialu właściwie, w tym odcinku, no jest dobrze, jest ciekawie, gdyż tak już mówiłem wcześniej, Nick Fury, sam Nick Fury jest postacią, która jest wielowymiarowa. Ma nam więcej do pokazania, nie tylko zagrywka z zakrwawionymi kartami, jak to miało miejsce w Avengerach, czy kilka innych rzeczy, które się pojawiały, ale rzeczywiście jest to facet z krwi i kości, który no może się mylę i może się okazać na przykład w 5. czy tam w 6. odcinku, że spokojnie, ja jestem Nick Fury, ja wszystko miałem zaplanowane, ja wiem co, gdzie, jak i kiedy i tak dalej, więc możliwe, że tak będzie, że rzeczywiście to, co tutaj widzimy, to jest tylko i wyłącznie gra, ale jeżeli nie, no to Nick Fury jest tak samo jak i ty, osobą z krwi i kości, no i to już nie ma tego jak dla mnie w tym momencie etosu superbohatera, bardziej po prostu no, czy na zasadzie Kapitan Ameryka, wiesz, odłożył tarczę, zestarzał się jak człowiek i dziękuję bardzo i w ten sposób to wszystko się działo. Jak już mówiłem, pojawiają się inne postacie i niektóre tutaj są zabawne, niektóre nie. Humor tak naprawdę tu jest dodatkiem, ale relacja Fury'ego z Talosem, no rzeczywiście dowiadujemy się dużo ciekawych rzeczy. W ogóle zaczynamy na początku lat 90., gdzie ma oczywiście Carol Danvers i tak dalej, mamy nawiązanie do filmu Kapitan Marvel. Jestem ciekaw, bo akurat przed obejrzeniem tego serialu nie odświeżałem sobie Kapitan Marvel. Wiem, że no, zresztą sam Kevin Feige mówi, tak, obejrzyjcie to i to, bo to rzeczywiście trzeba, warto, powinnaś znać, przypomnieć sobie. Ja stwierdziłem, nie no, jeżeli to jest miniserial, jest to produkcja stojąca, że tak powiem, osobno, no to wydaje mi się, że powinno się wszystko zgadzać bez względu na tamtych rzeczy i pojawia się oczywiście scena sprzed wielu lat, właśnie ze Skrullami. Daj mi znać, bo akurat jak mówiłem wcześniej, nie odświeżałem Kapitana Marvel, ale czy to jest scena nagrana na potrzeby tego serialu, czy ona jest rzeczywiście tylko i wyłącznie wycięta z tego filmu sprzed kilku lat, więc jestem ciekaw, a akurat nie pamiętam, bo rzeczywiście tych produkcji Marvelowych już jest prawie koło 40, jeżeli nie więcej. Ale rzeczywiście no, jest dobrze. Fabuła, mówię, bardzo mnie to cieszy. Tak jak myślałem, że przy okazji pierwszego odcinka tam był zwrot akcji na końcu, a tutaj jest jeszcze większy. Naprawdę, jeszcze jest większy zwrot akcji. Tak się zastanawiam, ale jak, gdzie, dlaczego? I jak to jest możliwe, że od Ironmana minęło wiele lat, przez ten cały okres nie widzieliśmy o tym, co się dzieje, co się dzieje na końcu, więc jest ogromne, potworne zaskoczenie. Jaki to będzie miało wydźwięk w kolejnych odcinkach? Zobaczymy, naprawdę zobaczymy, bo wygląda na to, że to zaskoczenie z pierwszego odcinka
było prawdziwe, nie było śnią, chociaż możliwe, że się okazać, że będzie inaczej, więc jest różnie. Jeżeli chodzi o obsadę, bardzo mi się podoba, naprawdę świetnie dobrali rolę, no czy to, no wiadomo, że Nick Fury czy Talos, no oni już pojawiali się wcześniej, ale mamy tutaj kilku nowych graczy, jak na przykład Gravik. On mnie zaskakuje, muszę przyznać, bo rzeczywiście facet jest dobry. Jak ja go tylko widzę, no to są ciary, widać, że to jest złol. On akurat tutaj jest złolem w tym filmie, ale chyba sam, chciałbym powiedzieć, nie może nie Disney, ale Marvel, ale Hollywood. Powiem tak, wiele razy już widziałem, jak Hollywood dało plamę. Czy to na przykład myląc Słowację ze Słowenią, czy mamy mistrzostwa jakieś, pamiętam to akurat w tym filmie, to były mistrzostwa świata w hokeju, pierwsze miejsce Ameryka, drugie miejsce Rosja, trzecie miejsce Szwecja i w miejsce Szwecji pojawia się duńska flaga na przykład, więc to już mnie ja już się przyzwyczaiłem do tego, że Amerykanie, jeżeli chodzi o geografię, nazwę i tak dalej, naprawdę bardzo często dają plamę, zresztą tutaj sama Słowacja też się pojawia, w innym kontekście oczywiście, ale jak najbardziej się pojawia, ale jest taka sytuacja, aktor wcielający naszego, to jest ważne, aktor wcielający naszego złola w tym filmie jest czarnoskóry, okej? No tak to jest motyw, że skrólowie mogą sobie wybrać, skrólowie, nie skrólowie, mogą sobie wybrać kim chcą być i akurat tak tutaj taki padł wybór, no i na początku tego odcinka mamy oczywiście kontynuację poprzedniego, tam oczywiście był ten cały wybuch i w ogóle, no i w pociągu idzie policja, milicja, wojsko, KGB, PKP, wiesz, jakieś takie służby, no i pukają, kobitka otwiera drzwi, pokazują jej zdjęcie Nicka Fury'ego, no i mówi, poszukujemy tego faceta, czego widziałaś? A ona mówi, w pociągu relacji Moskwa-Warszawa, w takim to pociągu, szukasz czarnoskórego, łatwiej spotkać tutaj kosmitę. No my wiemy, że to jest skról, więc to jest zabawne, po czym akcja tego serialu jak na razie rozgrywa się w Moskwie, a także na Białorusi, gdzie no nie wiem, no, nie chcę kombinować, ale wydaje mi się, że akurat w tych dwóch regionach osobę o takim kolorze skóry raczej może nie ciężko zobaczyć, daj mi znać, może akurat ja się mylę, ale no na pewno są osoby bardzo widoczne i tutaj Fury'ego poszukują i tutaj się nagle okazuje, że nasz złol również jest w ten sposób, ale on znika po prostu, nie to, że się przemienia w skróla czy coś, po prostu znika, ludzie go nie widzą na ulicach, tak sobie myślę, Hollywood, naprawdę ja wiem, że to jest żart, że to jest nic wielkiego, ale jak dla mnie to pokazuje po prostu waszą nieudolność, bo wzięliście aktora, który jest naprawdę dobry, bo jego złol przeraża, jest rzeczywiście wiarygodny, ale tutaj po prostu sami to podważacie i to pokazuje, że no nie, dziękuję bardzo, poza tym jest kilka jeszcze innych rzeczy, nie mogę ich zdradzić, żeby nie zdradzać fabuły, ale no nie pasują, nie dają, tak? Strzelamy z pistoletu nagle przez szybę. Obok stoi 20 uzbrojonych chłopa, nikt tego nie słyszy, a ta broń nie ma tłumiku, prawda? Nie ma tłumiku. No jakoś tak. A nikt tego nie słyszy. Inaczej, wyważamy drzwi, które są zablokowane od środka, nie ma problemu, otwierają się. Zbyt dużo takich technicznych mankamentów, muszę powiedzieć, pojawia się w tym odcinku. I ogólnie fabuła jest dobra, zgadza się, jak najbardziej fabuła mi się podobają mi się postacie, ale te kilka detali, które pokazują, że okej, zrobiliśmy ten serial, mimo że były dokrętki, no to rzeczywiście na takie małe szczegóły prawie nikt nie zwraca, ale zawsze zdarzy się taki upierdliwiec, taki detalista jak Skruch, no i w tym momencie to jest... Dla mnie to jest ważne. Nie, ważne nie, tylko po prostu pokazuje, że nie do końca wszystko jest zrobione. Ale jeżeli chodzi o całokształt, to jak najbardziej. Odcinek dobry, rzeczywiście bardzo dobry. Jak chcesz znać moją ocenę, sprawdź na Filmowie, tam jest napisane. No, dzieje się, naprawdę dzieje. Zobaczymy, co tutaj będzie. I w tym momencie, co jest mocne, to no tak naprawdę dla mnie Nick Fury to była zawsze, jak już mówiłem wcześniej, mocna postać w ogóle, tylko i wyłącznie biały, żadnych plam, wszystko super. Tutaj nagle się okazuje, że pojawiają się, przynajmniej dla mnie, odcienie szarości i to niekoniecznie dobrze wróży, no zarówno dla niego, jak i dla Carol Danvers, czyli Kapitan Marvel, że no kurczę, tam startowaliśmy, przynajmniej na początku tego odcinku, w 95-97 rok, teraz mamy 2023, no jeżeli to był 2020, no to mamy ponad 20 lat i pewne rzeczy się nie wydarzyły, co tak naprawdę no, nie mówi dobrze, nie znaczy dobrze o Nicku Furym, no chyba, że będą oczywiście inne aspekty, które się pojawią, które dostaniemy tam gdzieś w kolejnych odcinkach
będą wytłumaczone. Mam nadzieję rzeczywiście, że tak będzie, że się okaże, że proszę bardzo, ale to i tak dalej i w tym momencie będzie wszystko jasne, ale pewnych kilka faktów, które się dowiadujemy, no jest grubo, naprawdę jest grubo, jest poważnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jak to wszystko się będzie rozwijało, bo jestem ciekaw. Już mówię, film nastawiony jest na fabułę, film jest nastawiony na postacie, a nie na tanie efekciarstwo i to jest rzeczywiście dobra, tylko jeszcze kilka aspektów technicznych, scenopisowych, scenariuszowych dopracujemy i będzie cudownie, naprawdę cudownie. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej recenzji filmów, produkcji Disneya, a także pierwszą odsłonę pierwszego odcinka, proszę bardzo, tutaj tak, jest lista, tam jest takowo w recenzji całe mnóstwo.